Przed państwem Marcin Chmiel, wielkie brawa, póki nie wejdzie na scenę. Wielkie dzięki. Moi drodzy, brawka jeszcze raz dla Kamila, wspaniały artysta. Nasz dzisiejszy pierwszy support. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że jesteście z nami dzisiaj, że przyszliście i że tak licznie nas tutaj odwiedziliście. Moi drodzy, my was mamy rozgrzać dzisiaj z Kamilem, co jest trochę cyniczne, bo jak tak patrzycie na nasze fizjonomie, to możecie pomyśleć, że Karol dobiera sobie support z informatyków prawdopodobnie. Tacy ludzie, co są dodatkiem do nowego Excela, to jest taki vibe mniej więcej. I to jest podwójnie cyniczne, bo ja sobie zdaję sprawę z mojej fizjonomii, nie? Są takie wielkie, wiecie, przeciwieństwa wielkie na całym świecie w stylu tak, nie, noc, dzień, kot, pies i ja i bieg na kilometr na WF-ie. To są te kategorie. Jak mi nie wierzycie, to moi drodzy, ja byłem sławny w swoim liceum, bo kiedyś rzuciłem ujemny wynik w rzucie piłką lekarską. Tak jest, to jest moje największe sportowe osiągnięcie, ale nie za to dostałem 1, tylko piłka jak mi się wyślizgnęła, to wpadła do kantorka i rozbiła nieotwartą soplicę na stole. Oczywiście, nie, tutaj wiadomo, żartuję, wiemy, że to jest żart. Nie ma czegoś takiego w kantorku WF-istów jak nieotwarta soplica. To... Moi drodzy, oczywiście, że nie. No, także ze sportem to było ciężko, ale ile razy ja się nie podciągnę na drążku. Moi drodzy, 100 razy się kiedyś nie podciągnąłem, naprawdę. 3 dni miałem zakwasy, od tej pory nie podnoszę rąk nad głowę. Staram się, unikam bardzo. I moi drodzy, w tym wszystkim najdziwniejsze jest to, że ja jak miałem lat 20, to nie poszedłem do normalnej roboty, tak jak każdy człowiek w moim wieku, do kawiarni jako student, żeby sobie dorobić, tylko ja poszedłem, moi drodzy, do działu windykacji. Tak jest. Jezu. Wasz śmiech niby cieszy, ale jednak boli osobiście. No. Ale, bo to też nie jest tak, że to jest praca, o której ludzie marzą, nie? Nie ma takich scen w polskich przedszkolach, że wiecie, przedszkolanka mówi do rodziców na zebraniu, no proszę państwa, mieliśmy taką lekcję, kim chciałbyś zostać w przyszłości. I ja sobie zapisałam, że Kasia chciałaby zostać lekarką, Krzysiu chciałby być kosmonautą, a Marcin chciałby windykować stare baby z mieszkań bez prawa do lokalu zastępczego w listopadzie. Tu jeszcze chciałam państwu zgłosić, bo Marcin zabiera kolegom pluszaki i mówi, że nie mają do niego tytułu egzekucyjnego. Nie ma takich scen w ogóle. To się nie dzieje. Nikt tego nie chce robić. I to też jest cyniczne, bo ja wiem, że wy pewnie myślicie coś o tej windykacji. To nie wyglądało tak, że ja się pojawiam w jakiejś Melinie na Pradze Północ, w samym tym jądrze ciemności, w jakiejś kawalerce, gdzie nie ma prądu i wody i siedzi jakiś kark 2-metrowy i ja przed nim staję i mówię do niego: na jutro ma być hajs, lamusie. Ponownie, wasz śmiech im większy, tym bardziej bolesny. Bardziej jakbym się znalazł w takich okolicznościach, to bym powiedział do typa: na jutro ma mi pan oddać inhalator? Bo jak nie, to przyjdzie mój tata. Nie ma takich akcji, nie na tym polega, ale też dlaczego ja się tam znalazłem, moi drodzy? Ja w tej pracy kierowałem się, miałem taką zawsze pasję do niezdychania z głodu. Bardzo się tym interesowałem. Pochodzę z Galicji, moi przodkowie wiele wieków trenowali niezdychanie z głodu. W 1842 to nawet dotarli do Mistrzostw Świata w niezdychanie z głodu, ale przegrali z Irlandią niestety. Nie? O, tutaj doceniam lordów brytyjskich w środku. Wyśmienite czasy. Jakże pieprzna anegdota, milordzie. Podali jak muchy. Tak. Cóż, ale nie możecie tego powiedzieć na rozmowie o pracy. Nie możesz powiedzieć, że przyszedłeś tam, bo potrzebujesz pieniędzy, albo bo nie masz co robić, albo bo chcesz jakoś wypełnić czas od 9 do 17, żeby nie musieć bić się ze swoimi myślami i przypominać sobie o tym, że coraz bardziej strzałka zegara zbliża się do tego, by zamienić się w piach i popiół, jak twoi przodkowie, a piana dni codziennych, która przepływa ci przez palce, zabiera ci wspomnienie dzieciństwa, które tak pragniesz dogonić i nigdy nie możesz, bo to wszystko jest ułuda. Albo dla multisportu. Jedna z tych dwóch rzeczy, nie wiem. Moi drodzy, na czym polegała ta praca? Bo wbrew nazwie nie chodziło o to, żeby wchodzić starym babom do mieszkań i zabierać im to, czego mają najwięcej, czyli w przypadku starych bab w Polsce żółć i zawiść.
Też, żebyśmy rozróżnili, ja nie mówię w tym momencie o babciach, które karmią was pierogami i miłością, tylko o starych babach, które was karmią propagandą TV Trwam. To jest gdzieś ten vibe mniej więcej. Chodziło o to, że jak byliśmy w tej pracy, to jak się zdarzyła jakaś szkoda, to my dawaliśmy hajs poszkodowanemu, a od sprawcy chcieliśmy zwrot. Pracodawca nazywał się PZU. No i to nie brzmi jak jakaś dzika robota. Jezu, musieli was tak skrzywdzić, że już się śmiejecie, a nie ma żartu. A, PZU, pamiętam, zabrali mi 100 000, powiedzieli, że zapłacą za szkodę. Nie? Cóż, ciężkie życie. Ja w tej pracy, jak mówiłem, musiałem obsługiwać te szkody i to nie brzmi jak jakaś praca, w której nie wiadomo, co się dzieje, dopóki się nie wczytasz w pierwszą szkodę i nie uświadomisz sobie, w jakim my państwie żyjemy. Bo ja dostaję o 8:03 suchy opis szkody, który brzmi tak. Skórzec. Podczas polowania myśliwi opuścili teren łowiska i omyłkowo ostrzelali klimatyzator przynależny do budynku przedszkola samorządowego numer 3. Zatrzymajmy się chwilę w tym miejscu na małą refleksję. Słucham? Musiał wyglądać jak dzik. Dzik. Tak, no musiał wyglądać jak dzik, to się zgadza. Skąd ta sugestia? Skąd sugestia, że polski myśliwy mógł zobaczyć budynek przedszkola samorządowego i pomyśleć, to jest totalnie dzik. Nie? To jest bardzo nieuczciwe, co pan robi w tym momencie, bo ja byłem oburzony, jak ja to zobaczyłem, że wy widzicie, jak polskie przedszkola prowokują tych biednych myśliwych. Malują te dziki, te sarenki na ścianach frontowych, te wesołe zwierzątka. Przecież taki myśliwy to jest prosty człowiek nadobny, on nie kalkuluje. On jak widzi coś żywego, to pakuje w to 3 kilo naboi. To jest, on tak ma, no co zrobisz? Mój stary tak mówił swoją drogą. No nie zmienisz człowieka. No nie możesz zmienić tego, że 80-letni typ z zawałem biega po mieście i myli zwierzęta z ludźmi, nie? Nic się nie da zrobić. Państwo jest bezradne w tej sytuacji. Nie ma rady na to. Nie można mu zabrać tej broni, bo on ma tylko 2 przyjemności w życiu. To strzelanie i bycie naprutym na dożynkach PSL-u. To jest tylko to, co on ma. Nic więcej. Tak. Ale w tej szkodzie, moi drodzy, ja zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo tutaj się wydarzyła ciekawa sytuacja parę lat wcześniej. W tym mieście był architekt, który parę lat temu zrobił plan zagospodarowania przestrzennego, postawił budynek przedszkola, obok teren łowiecki, spojrzał na to i powiedział no. I poszedł do domu. Zostawił to tak. Co to jest za przedszkole? Co tam jest z drugiej strony? Poligon wojskowy do testów nuklearnych? Co te dzieci robią? Jakieś takie wesołe przedszkole pod komandorem Misiem. Ulica cię wychowa, twoje dzieci będą twarde. Coś w tym rodzaju. Straszne. I słuchajcie, no ale dobra, wy powiecie, no to jest po prostu przypadek myśliwych, oni są specyficzną grupą. Państwo polskie działa sprawnie. I ja o 8:06 otwieram kolejną szkodę i czytam taki opis. Koszalin. W wyniku niezaciągnięcia hamulca ręcznego radiowóz stoczył się ze wzniesienia, po czym uderzył w budynek przedszkola samorządowego numer 6 w Koszalinie. To był taki dziwny trend w państwie polskim, że ono upodobało sobie takie dojeżdżanie 4-latków, nie? Jakby ideologią państwa polskiego był antynatalizm, aborcja do 4. roku życia dziecka, za zgodą matki, bez zgody, wszystko nam jedno. Nie? Taki vibe. Swoją drogą no, nie popisała się polska policja, no bo za taki radiowóz w budynek przedszkola to jest 1 gwiazdka, a jakby użyli tak jak pan komendant Szymczyk granatników, to mieliby od razu 4 w GTA. Nie? Bez problemu. I wy tak słuchacie tego i myślicie sobie, dobra, no to są specyficzne przypadki, ale zwykli ludzie mają normalnie. To jest normalne państwo i da się żyć. Mi się już ręce trzęsą, jest 8:09 i ja otwieram 3. szkodę i mam taki opis. Na drodze krajowej Augustów Białystok samochód uderzył w drzewo, na którym bawiły się dzieci z przedszkola samorządowego numer... Nie, żartuję oczywiście, nie było tam dzieci, myśliwi je wybili. Nie, na szczęście nie. Uderzył dlatego, że, moi drodzy, na drogę wbiegła świnia. I już jest absurdalnie, a ja muszę w tej sytuacji wysłać wezwanie do zapłaty do właściciela tej świni, czyli podlaskiego rolnika. I w tym czasie w PZU obowiązuje coś, co się nazywało doktryna przyjaznego windykatora. Ja tego nie wymyślam, to jest prawdziwa nazwa. Też kapitalny eufemizm, nie? Czujecie to? Przyjazny windykator, czyli wersalkę ci z domu zabierze, ale szlugiem poczęstuje. To jest taki vibe.
Co to za nazwa? I ja, słuchajcie, moi drodzy, według tej doktryny muszę napisać wezwanie do zapłaty, ale nie mogę pisać prawniczym bełkotem, tylko mam napisać tak, żeby człowiek zwykły, który dostaje wezwanie, to zrozumiał. Więc zamiast napisać do tego typa: na mocy artykułu 828 ustęp 1 kodeksu cywilnego w wyniku wbiegnięcia pana inwentarza domowego doszło do szkody, zamiast napisać coś takiego, muszę napisać: ni żarłaku, ni bębenie, co świni swojej podlaskiej nie upilnować chciał. Ona na drogę wbiegła dla niemu klientowi ubezpieczonemu panu naszemu. 14 dni czekać będziem, a potem u drzwi twoich sołtys zapuka, dzieci twoje zabierze żony na krzywdę jego. Podpisano Zakład Ubezpieczeń Bożych, akuratnych, sprawiedliwych. I słuchajcie, moi drodzy, my po tygodniu dostajemy odpowiedź. Przychodzi odpowiedź, taka ubłocona kartka, ewidentnie napisana na maszynie i tam stoi: złodzieje, bandyty, mecenasy warszawskie, żadnych pieniędzy nie powąchacie. Poza tym pan mój nie umie czytać. Następne pismo wyślijcie na mnie, podpisano świnia. Taka to była praca.